Wiele samochodów elektrycznych przegrywa na samym wejściu tym, że wygląda nietypowo. Pralka, pudło na kołach, mydelniczka. Słyszałam niejedną obelgę pod adresem modeli, które można rozpoznać na pierwszy rzut oka. A e-Golf? Trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że to nie jest model o konwencjonalnym napędzie. Co jeszcze wychodzi przy bliższym poznaniu? Zapraszam na test! Pewnie spodziewacie się omówienia wnętrza tego samochodu, ale to przecież normalny Golf. Opowiadałam już o nim przy okazji premiery 7. generacji po liftingu, link w opisie wideo. Więcej o systemie inforozrywki znajdziesz w osobnym materiale o Discover Media. Ten link też znajdziesz w opisie wideo. Możesz skorzystać z aplikacji CarNet, skojarzenie ze Skynet zupełnie przypadkowe, i zdalnie sprawdzać parametry samochodu, ustawiać klimatyzację przed odjazdem, wysyłać trasy do nawigacji. Albo możesz podłączyć smartfona do Apple CarPlay albo Android Auto i korzystać z własnej nawigacji. Niestety komunikaty ze smartfonowej nawigacji nie są wyświetlane na opcjonalnym wyświetlaczu Active Info Display. Skupię się na tym, jak się jeździ samochodem elektrycznym. Znajoma, kiedy opowiedziałam jej o e-Golfie, spytała, czy tak na wszelki wypadek nie ma tu gdzieś schowanego baku na paliwo. Nie ma. Pod klapką znajdziesz gniazdo do ładowania, tu rozszerzone o opcjonalne gniazdo do szybkiego ładowania w standardzie CCS, ale możesz zostać przy ładowaniu ze zwykłego gniazda czy gniazda typu 2. Ile to ma zasięgu? Można przyjąć, że między 200 a 250 km. Dojedziesz z Warszawy do Łodzi, nawet autostradą. Z Warszawy do Ciechocinka, lepiej przez Włocławek. Nawiasem mówiąc, w Pikutkowie pod Włocławkiem jest szybka ładowarka Greenway, ale e-Golfem będziesz poruszać się raczej po mieście i pod miastem. Do tego to auto zostało stworzone. E-Golf jest cichy, oszczędny, o tym za chwilę, jest wygodny, pakowny, łatwo do niego wsiadać. Co do oszczędności, jak wspomniałam, samochód ma między 200 a 250 km zasięgu na jednym ładowaniu, ale jeśli umiesz jeździć oszczędnie, może się okazać, że wyciśniesz z niego więcej. Dźwignią zmiany biegów możesz też włączyć jeden z 3 stopni rekuperacji, czyli odzyskiwania energii przy hamowaniu. Sterujesz tym samodzielnie, tak jak teraz. W mieście jeździłam z włączonym 2. stopniem rekuperacji i co parę przejechanych kilometrów wracał mi 1 czy 2 km zasięgu, na przykład kiedy toczyłam się do świateł. Na autostradzie czy obwodnicy prędkość jest zwykle większa i nie da się tyle odzyskiwać, ale przez tydzień testów ładowaliśmy samochód raptem 2 razy. Myślę, że przy codziennej miejskiej eksploatacji wystarczyłoby podłączać go do sieci raz w tygodniu. Bagażnik ma pojemność 380 litrów, tyle samo co w Golfie o konwencjonalnym napędzie, ale zwykle pod podłogą wozisz kable, chyba że uznasz, że na co dzień nie są Ci potrzebne. Ja bym pewnie woziła, bo wolę mieć backup, ale dopiero kiedy zasięgu mieliśmy jakieś 2 km mniej niż dzieliło nas od domu, odczułam coś, co po angielsku określa się mianem range anxiety, czyli niepokoju związanego z zasięgiem. Ale moja koleżanka ma to samo w samochodzie o konwencjonalnym napędzie i jak tylko zapala jej się rezerwa, natychmiast zjeżdża na najbliższą stację benzynową. Jedną z niedogodności wynikających z jazdy samochodem elektrycznym dla wielu osób jest właśnie niepokój o zasięg. Co się stanie, jeśli nagle stanę w szczerym polu bez prądu? A jak często zdarza Ci się coś takiego w samochodzie benzynowym? No właśnie. Poza tym, podobnie jak w zwykłym samochodzie, tutaj też masz informacje o zasięgu, ostrzeżenia, kiedy zasięg zmniejsza się do 50 km. Na ostatnie 20 km wyłącza się też całkowicie klimatyzacja, a moc spada do 50%. Wtedy już naprawdę trzeba się ostrożnie toczyć do stacji ładowania.
Volkswagen e-Golf nie jest nowym rozwiązaniem. To raczej model wychodzący z oferty, bo na targach we Frankfurcie Volkswagen zaprezentuje model kompaktowy z linii pojazdów elektrycznych ID. W sprzedaży pewnie pojawi się na początku 2020 roku. Spodziewam się, że e-Golfy można będzie wtedy znaleźć na wyprzedaży. Ale niezależnie od kształtu nadwozia, jest jeden powód, dla którego nie wróżę w Polsce sukcesu elektrycznym samochodom. I nie mówię tu o cenie. Są różne metody finansowania, może pojawią się zachęty ze strony państwa, większe niż darmowe parkowanie czy jazda po buspasach. Mówię tu o stylu jazdy, jaki jest premiowany w autach elektrycznych. Mimo że potrafią być szybkie, a przyspieszenie jest imponujące, to kluczem jest tu spokojne poruszanie się bez gwałtownego przyspieszania i hamowania z możliwie stałą prędkością, najlepiej zbliżoną do obowiązujących ograniczeń. A tego w Polsce nie umiemy i nie chcemy się nauczyć. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!